Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i bez zbędnego przedłużania zapraszam na filmik o premierach gier, które ukażą się w listopadzie 2022 roku na konsolach i które przykuły moją uwagę. Zapraszam. Już za chwileczkę, już za momencik, bo 3 listopada na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox oraz Switcha wjedzie Metroidvania, która swoją oprawą graficzną kojarzy mi się z Hollow Knight. Chociaż ewidentnie oddalona jest od niego o miliony lat świetlnych, czyli Ghost Song. Budzimy się na obcym księżycu i z amnezją, czyli dość tampowo, i próbujemy ogarnąć, co się dzieje. Zbieramy bronie i moduły, które wpływają na statystyki naszego bohatera i jego broni i staramy się wywalczyć drogę do odkrycia prawdy. W zasadzie nic oryginalnego, ale trailer przyciągnął moją uwagę na tyle, że dodam sobie ten tytuł do mojej listy życzeń. Hey, Hello, statue. The guts doesn't belong to you. Let me crack your head open. Chwytajcie za karabin cofający czas i ruszajcie rozwiązywać zagadki w The Entropy Center. Ten tytuł, który ukaże się na PC-ty, PlayStation 4 i 5 oraz Xboxy, także 3 listopada, kojarzy mi się bardzo z Portal 2. Choć gadający karabin nie wydaje się aż tak zabawny jak Steven Merchant w roli Whitleya, ale nie zmienia to faktu, że produkcja wydaje się bardzo ciekawa i z pewnością się na nią skuszę. Chociaż może nie na premierę. This thing is in charge. With enough energy, we can rewind the Earth. Did you see that? All I can see is your face. So the fate of humanity rests on my brain, a talking gun, and a glorified vacuum cleaner? All right, here goes nothing. Oh, that can't be good. Astra? Directive, run! You are surrounded. Yeah, I can see that. Detecting multiple entropy bots in the vicinity. This is going to work. Trust me. A zgadnijcie, którego wychodzi kolejny ciekawy tytuł. Tak jest, 3 na PC, PlayStation 5 i nowe Xboxy będziemy mogli zaintonować The Chant, albo The Shant.
W tym trzecioosobowym, przygodowym survival horrorze kultyści wezwali potwory z głębin wszechświata i będziemy próbowali uwolnić się z tego koszmaru, przy okazji odkrywając tajemnicę wyspy będącej siedzibą zgromadzenia. Jak na next-genową produkcję, to muszę przyznać, że wstawki filmowe nie wyglądają jakoś imponująco, ale w trailerze przemyka co chwilę urywek gameplaya i ten prezentuje się całkiem ciekawie. Poczekamy, zobaczymy. Hi, I'm Mike Scupa, creative director of The Chant, a horror action adventure game set on a remote spiritual retreat in the Pacific Northwest. You play as Jess, who's come to Glory Island seeking healing from a past traumatic event. Her peaceful weekend soon turns to cosmic dread after a group chant opens a parasitic dimension known as the Gloom, which is engulfing the island and threatening to take control of everyone and everything on it. Come to us. The island itself is interconnected, creating a compact exploratory world, with the retreat acting as the central hub. What was that? Oh my god, my mind. Mind, body, and spirit are essential to Jess's well-being, and every action you take influences the balance between them. Hey, we were just discussing tonight's session. Are you ready for a change? Dialogue choices, meditation, and resources found throughout the island affect that balance and ultimately determine how your story concludes. As the gloom spreads throughout the island, you need to traverse each of the supernatural areas as it attempts to amplify and feed on Jess's negative energy. Jess, okay. I never do anything to upset you. I wracamy w przestrzeń kosmiczną. Kilka miesięcy temu dostaliśmy przygodówkę z kotem, więc teraz pora na platformera z psem. I to kosmicznym. Space Tale Every Journey Leads Home pobiegamy najlepszym przyjacielem człowieka i kosmity po odległej planecie w zręcznościówce 2,5D z przepiękną oprawą graficzną. Gra pojawi się na PC i Switchu i tam właśnie trafi na moją wishlistę. And give paw. Good girl. No dog nor human has ever reached as far. You're up for quite an adventure. Oh gosh, I'd give everything to see what you see. Hey, maybe you'll even find some friends. Hey, don't be sad. This is what you've been training for. You're a smart dog. You'll do fine. Well, no matter what happens, just be a good dog out there. Maybe even you'll find your way home. That would be something, right? Był pies? To teraz pora na nowe przygody niebieskiego jeża w Sonic Frontiers. 8 listopada na PC, PlayStation 4 i 5, Xboxy i Switcha zawita zupełnie nowe podejście do przygód segowej maskotki. Po raz pierwszy Sonic dostanie drzewko umiejętności, które trzeba będzie odblokowywać, by mieć choć cień szansy na pokonanie późniejszych przeciwników. Mimo tej zmiany i przejścia gry w otwarty świat, a raczej otwartą arenę, cokolwiek to znaczy, nadal ma być bardzo dynamicznie i dużo zbierania różnego rodzaju znajdziek. Jestem zaintrygowany tym tytułem, chociaż powiem szczerze, że patrząc na trailer mam wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z dużymi ilościami pustych przestrzeni. Poczekam na recenzję i oceny graczy i dopiero wtedy zdecyduję, czy dam mu szansę,
ale na pewno będę śledził losy tej produkcji po premierze. And solve the mystery of the Starfall Islands. Sonic Frontiers expands on what fans know and love about traditional Sonic games, combining linear level gameplay and open zone platforming into a new, action-filled Sonic experience. The world map is bigger than ever, giving Sonic more room to run and explore his surroundings. Sonic Frontiers offers high-speed, open-zone gameplay that gives you the freedom to play the game in the order that best matches your playstyle. Engage in exhilarating combat with exciting new enemies, solve intriguing puzzles, and complete fun side quests to help rescue Sonic's friends. Solving puzzles will reward the player with items that can increase Sonic's power and defense, reveal hidden parts of the map, and unlock new ways to navigate the island at fast speeds. With an all-new skill tree system featuring a host of new abilities to unlock and level up, you'll have plenty of options to fight strategically, combine dodges, parries, counters, and more. If you prefer more straightforward gameplay, check out Auto Combos, where various attack combos can be executed with a single button. These modes make it possible for all Sonic fans to easily enjoy the fast and flexible new combat system. I już dzień później tytuł, o którym mówią wszyscy w branży. Tytuł, na który czekają miliony graczy na całym świecie, czyli druga odsłona przygód duetu Kratos-Atreus, God of War Ragnarok. Powiem szczerze, że za dużo nie wiem, co się dzieje, oprócz tego, że kontynuujemy zmagania w świecie nordyckich mitów, wyszykując sobie drogę zimowym toporem albo znanymi z poprzednich odsłon ostrzami na łańcuchach. Celowo starałem się unikać większych i mniejszych wiadomości o tej grze, by jak najwięcej rzeczy mnie zdziwiło, a zdziwi na pewno. Ragnarok jest dla mnie must playem tego roku i preorder już zrobiłem. Wystarczy poczekać do 9 listopada, by móc w to zagrać, póki co wyłącznie na PS4 i PS5. Gdy tylko przyjdzie moja kopia i się zaktualizuje, bo wiadomo, że będzie update pierwszego dnia, to na pewno zrobię stream z pierwszymi wrażeniami, także już teraz zapraszam serdecznie. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, Maybe that's what Mother wanted. we do not know what Mother wanted. Well, I recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in. What in all yarns be the happen to him? We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? Ciekawa akcja i już tydzień po premierze Sonic Frontiers dostanie małe, darmowe rozszerzenie o nazwie Monster Hunter, zawierające zestaw zbroi dla Sonika oraz nową minigrę, w której będzie można upiec mięso, by podnieść statystyki niebieskiego jeża. Jeżeli skusiliście się na Frontiers, to wypatrujcie tego dodatku już 14 listopada. Finał pierwszego sezonu The Dark Pictures Anthology zbliża się wielkimi krokami i już 18 listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One będziemy mogli zagrać w ostatni odcinek zatytułowany The Devil in Me. Tym razem, jako dokumentalna ekipa filmowa, wejdziemy do niezwykle dokładnej reprodukcji Hotelu Śmierci H.H. Holmesa z lat 30. No i jak to bywa w tego typu produkcjach, grasuje tam jakiś zabójca, a my staramy się, żeby jak najwięcej osób przeżyło. Grałem w dwie pierwsze odsłony tej serii i tak jak Man of Medan było dość słabe, tak już Little Hope nadrabiało gęstym klimatem niedociągnięcia aktorskie, fabularne i generalnie techniczne. Jak będzie w przypadku The Devil in Me? Dowiemy się już 18 listopada, ale ja poczekam, aż ta część będzie na przynajmniej półcenowej obniżce, zanim po nią sięgnę. My time is at a premium. We need to do this today. What the f*** is this?
Oh my god. Are you shooting any of this? No one is gonna believe it without proof. Wait, no, no, no! What the? Someone, please! What happened? What the? Go! What is this? It's a fucking booby trap. I've told you what I have. Please don't waste my time. Am I sending the car or not? I już na sam koniec miesiąca coś dla fanów strzelania, Metroidvanii, elementów budowania talii, ręcznie rysowanej grafiki i wiedźm. W The Night Witch wcielamy się w przywódczynię wiedźm imieniem Robin, by stawić czoło złolom terroryzującym królestwo. Dużo akcji, dużo latających dookoła pocisków, a do tego jeszcze moce specjalne, które możemy sobie wymieniać. Tu wchodzi element budowania talii. The Night Witch wyjdzie 29 listopada na PC, PlayStation 4 i 5, Xboxy oraz Switcha i to chyba właśnie na Switchową wersję się skuszę. I to by było na tyle w listopadzie. Miało być także Skull and Bones, ale Ubisoft postanowił przełożyć premierę na luty przyszłego roku. Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na jakieś listopadowe premiery, albo jaki jest wasz plan growy. Może macie coś ciekawego do nadrobienia? Piszcie i nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę, jeżeli podobał wam się ten materiał. A ja już się z wami żegnam. Jak macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I trzymajcie się. Cześć, cześć. W Space Tale Every Journey Leads Home pobiegamy najlepszym przyjacielem człowieka i kosmity po odległej planecie blablabla. Celowo starałem się unikać większych i mniej... Finał pierwszego... PC, PlayStation 4 i Xbox One będziemy mogla. No i jak to bywa w tego typu produkcjach, grasuje tam jakiś zabójca, a my staramy się, by jak najwięcej osób z ekipy przeżyło. Grałem w dwie pierwsze odsłony tej serii. Serii? Serii? Cheese? Jak macie ochocie? Macie ochocie?